Technologiami asystującymi niewidomym zajmujemy się w Instytucie Elektroniki, w Zakładzie Elektroniki Medycznej już od prawie 20 lat. Są to głównie badania podstawowe i pilotażowe. Powstają kolejne prototypy. Mamy nadzieję, że z czasem będą też to badania wdrożeniowe, będą powstawały komercyjne produkty dostępne dla niewidomych. Zajmujemy się na przykład dźwiękiem przestrzennym, czyli jak przekształcić falę dźwiękową, aby sprawiała wrażenie, że dochodzi z konkretnego kierunku do słuchacza, oraz zagadnieniem sonifikacji, czyli jak za pomocą dźwięków przekazać osobie niewidomej jak najwięcej informacji, na przykład kodując ton, barwę czy wzorce we dźwięku, jednak bez użycia mowy. Kolejną dziedziną badań, którą się zajęliśmy, jest echolokacja, czyli w jaki sposób osoby są w stanie za pomocą dźwięków odbitych od otoczenia postrzegać, gdzie znajdują się ściany lub przeszkody. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że każdy człowiek jest w stanie echolokować. Wymaga to tylko odpowiedniego szkolenia i nauczenia się zauważania ech, które nasz mózg w naturalny sposób ignoruje. Kolejną działką echolokacji, którą się zajmujemy, jest w jaki sposób pomóc osobom niewidomym nauczyć się tej umiejętności echolokacji. Czy są dźwięki, które temu bardziej sprzyjają, czy są źródła dźwięków, głośniki, które mogą ułatwić to zadanie. I właśnie w tej dziedzinie stworzyliśmy nowy prototyp takiej nazwanej latarką dźwiękową, który pozwala stworzyć bardzo kierunkową wiązkę dźwięków. Jest to niewielki, ale silny głośnik ultradźwiękowy i w tym źródle ultradźwiękowym jest zakodowany dźwięk słyszalny, który dekoduje się, jakby demoduluje w momencie uderzenia o jakąkolwiek przeszkodę. Co sprawia osobie niewidomej wrażenie, że tam, gdzie poświeci tą latarką dźwiękową, stamtąd dobiega dźwięk. Jeżeli świeci w pustkę, nie ma przestrzeni, żadnego dźwięku z powrotem nie ma. Mamy nadzieję, że opracowane w Instytucie technologie z czasem będą komercjalizowane i pomogą osobom niewidomym w samodzielnym, niezależnym życiu, w bezpiecznym poruszaniu się.